W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak zhakować matrycę w aparacie, tak abyś otrzymywał najlepszy, najostrzejszy obraz, jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić. I mały spoiler, nie zobaczysz już więcej żadnego aparatu na tym kanale, który ma więcej megapikseli. I tak, to nie jest clickbait, ale zamieniłem Sony na coś innego. Ale o tym później. Aparat, który widzimy po raz ostatni na tym kanale. Wybacz, że nie mogłem Ci wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, ale gonił nas czas, bo słońce już zachodzi. Już jest za drzewami, więc to już jest nieistotne. Przepadło, to co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. A to była szybka akcja, bo wpadłem na pomysł, pisząc scenariusz do tej edukacyjnej serii, której oficjalnym patronem jest internetowy sklep z elektroniką Morele.net. Zapoznaj się z ofertą sklepu, na pewno znajdziesz tam ciekawe i atrakcyjne oferty dla siebie. O co w tym wszystkim chodzi? Warunki są jakie są. Robi się ciemno, komary zaczynają gryźć. Tu ubrałem na siebie kurtkę, żeby chronić się przed owadami, które tutaj atakują mnie. Skubane gryzą statyw. Ja nie wiem, czy ja wrócę w ogóle z statywem. Słuchaj, chciałbym obalić mit dotyczący rozdzielczości matrycy. Tego, jak można uzyskać ogromne, wielgachne wydruki, posiadając zwykły aparat fotograficzny, taki jaki posiadasz. Nie potrzebujesz żadnego innego aparatu z większą ilością pikseli. Wystarczy Ci 12 megapikseli. Dzisiaj Ci to pokażę. Poprowadzę Cię przez zaawansowaną edycję zdjęć ze wsparciem potężnych układów graficznych drzemiących w kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX, które posiadają wsparcie aplikacji kreatywnych, a dzięki sterownikom NVIDIA Studio odpowiedzialnym za stabilną pracę mam pewność, że cały proces przebiegnie bez niespodzianek. A w dzisiejszym odcinku w końcu wytłumaczę Ci, dlaczego tak bardzo uwielbiam 12-megapikselową matrycę w mojej starej jak świat, bo już 10-letniej SC. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o megapikselach. Najpierw poznęcajmy się nad tym kadrem. W ogóle pokażę Ci, gdzie jesteśmy. Pomysł na ten odcinek jest prosty jak budowa cepa. Ustawiam obok siebie dwa aparaty. Jeden posiadający skromną matrycę o rozdzielczości zaledwie 12 megapikseli, a podepnę pod niego jeden z najsłabszych obiektywów w ofercie Sony, jeśli chodzi o rozdzielczość obrazu. A w drugim narożniku ustawię prawdziwego tytana pracy, zawodowca z krwi i kości, posiadającym ponad 40 megapikseli na pokładzie. A żeby było jeszcze ciekawiej, podczepię pod niego jeden z najlepszych, najostrzejszych obiektywów w ofercie Sony. A następnie przekonamy się, którym aparatem wykonamy ostrzejsze zdjęcie. Zdjęcie większej rozdzielczości, zdjęcie posiadające więcej detali. Możecie już teraz obstawiać w komentarzu zwycięzcę. A po wszystkim pójdę na piechotę do Łodzi. Ale zanim przejdziemy do tej nierównej walki, chciałbym Cię zaprosić do mojego studio. Mobilnego, przenośnego studio, w którym zdradzę Ci kolejny trik, dzięki któremu Twoje zdjęcie, Twój warsztat, Twoja edycja nabierze całkowicie innego wymiaru. Zanim przejdziemy do porównania zdjęć z sesji, którą przed chwilą zrobiliśmy, porównując matrycę z A7S i z A7R, chciałbym pokazać Ci, jak edytuję stare zdjęcie sprzed kilku lat i nadaję mu nowe życie. Cofałem się, przeglądając swoje zdjęcia, aż natrafiłem na zdjęcia, które widziałeś o polu maku i pomyślałem sobie, muszę je wydrukować, muszę je mieć na ścianie i muszę zrobić bardzo duży wydruk. Robiłem wtedy na dwa aparaty. Miałem wtedy ze sobą A7R i A7S i zależało mi na takim bajkowym efekcie wtedy, więc pod A7R podpiąłem Jupitera 9, który charakteryzuje się tym, że nie jest on najostrzejszy przy otwartej przysłonie. A szerokokątny obiektyw podpiąłem do A7S. Koncepcja na moją ścianę jest taka, żeby powiesić dużo szerokich kadrów. Ale po wstępnej edycji postanowiłem, że ja muszę wykadrować te zdjęcia z A7S i wyszło mi, że tych megapikseli mi troszeczkę brakuje. Te zdjęcia zacząłem edytować w Adobe Camera Raw. No i pomyślałem sobie, a dlaczego by nie skorzystać z funkcji opartej na nauczaniu maszynowym? Dlaczego nie skorzystać z funkcji wspomaganych przez rdzenie Tensor w karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX? No i w sumie tak zrobiłem. A teraz z chęcią pokażę Ci, do jakich wniosków doszedłem, edytując to zdjęcie. Ale jak już jesteśmy przy edycji, to warto, abym poruszył znany już Ci, mam nadzieję, temat odnośnie NVIDIA Studio. NVIDIA Studio to nie tylko sterowniki.
Nvidia Studio to cała platforma stworzona dla nas twórców, przez twórców. Oczywiście podstawą Nvidia Studio są potężne procesory graficzne drzemiące w kartach graficznych, znajdujących się w jednostkach stacjonarnych, czy tak jak w tym przypadku w laptopie. Tak, w tym laptopie drzemie bestia RTX. To już nie są te czasy, kiedy wystarczyła obojętnie jaka karta graficzna, aby zająć się edycją zdjęć. Na oficjalnej stronie Adobe możemy przeczytać, że przeszło 30 funkcji jest wspomaganych przez procesory graficzne. Tylko że kiedy się wczytacie, okaże się, że to są te najważniejsze funkcje, z których korzystasz przy edycji zdjęć, zaawansowanej edycji zdjęć, którą Ci dzisiaj pokażę. Procesor graficzny przyspiesza wszelkiej maści suwaczki, na przykład odpowiedzialny za teksturę, za wyostrzanie i tak dalej. Do tego wyświetlanie, a co za tym idzie responsywność tego i szybkość, jak dane opcje szybko przekładają się na wyświetlenie ich na monitorach. Zanim zaczniemy edycję, dobrze jest sprawdzić, czy mamy aktualne sterowniki Nvidia, ale nie zwykłe sterowniki, tylko sterowniki Nvidia Studio. Sterowniki stworzone przy kooperacji z twórcami najlepszych aplikacji stworzonych dla twórców. Nvidia, tworząc te sterowniki, współpracuje z Adobe, Blackmagic, Topaz Labs, Blender, Corel. To zdjęcie wykonałem 3 lata temu aparatem z 12-megapikselową matrycą Sony A7S. Użyłem wtedy Tamrona 1728. Tak jak widzisz, ISO 640, przysłona f8 i 1/50 sekundy. I jaki mam problem z tym zdjęciem? Chciałbym je wydrukować, ale chciałbym zrobić z tego panoramę. To znaczy, już Ci mówię o co chodzi. Bym chciał tak to skadrować, ale druk chciałbym zrobić wielkoformatowy. Czyli chciałbym, aby to zdjęcie miało dokładnie metr szerokości. A przy tak skadrowanym zdjęciu mamy też 6,5 megapiksela. Przy takiej rozdzielczości śmiało można zrobić wydruk na A4. To coś więcej? Niestety, zapomnij. No dobra, skoro już zacząłem kadrować, to niech już to zostanie. No i może na szybko edytujmy to zdjęcie. Tak jak widzisz, ten kadr jest centralny. To jest nasz główny bohater tego zdjęcia. Wzrok chcę, żeby wędrował w tą stronę. Pomimo tego, że to jest taki symetryczny kadr, bo zobacz, tu jest krzak, tutaj coś się wyłania, tutaj też coś się wyłania, to już pierwszy błąd, który widzę, to znaczy to nie jest błąd, takie były warunki pogodowe. Tutaj gdzieś był wschód słońca i ta strona jest jaśniejsza od lewej strony kadru, więc na pewno będę musiał zniwelować to. Zresztą widać to po niebie, jest diametralna różnica. To może zacznijmy tą edycję. Zmieniam profil na neutralny i standardowo chcę jeszcze usunąć niedoskonałości obiektywu. Wbudowany w Adobe Camera Raw z automatu mi wyrównał zdjęcia, pozbył się winiety i aberracji chromatycznej. To teraz tak, może zacznijmy od tego wyrównania tutaj i zrobimy sobie taki myk, że użyjemy nowego narzędzia, próbnik kolorów. Mamy 2 próbki, jedna, druga i tutaj będzie referencyjna trzecia. I byśmy chcieli to wszystko jakoś tak wyrównać. Więc zaznaczę może gradientem liniowym obszar z niebem i delikatnie, naprawdę delikatnie wyrównam. I teraz poglądam na te wartości. Też nie chcę przesadzić, bo to i tak mi się nie zbliży tutaj, bo tutaj był wschód słońca, więc to i tak się nie zmieni. Ta łąka teraz stała się zdecydowanie jaśniejsza, więc ja sobie odejmę tą łąkę gradientem liniowym aż do mgiełki, tak że mamy w miarę równą tą mgłę i niebo. Ok, mamy to. Teraz myślę, że dobrym pomysłem by było zaznaczyć niebo, więc wchodzę w inteligentne maski i wybierz niebo. Niestety, jak to bywa w takich przypadkach, kiedy jest bardzo niski kontrast, to zauważ, że oprócz nieba zaznaczyło nam te drzewa, krzaczory, no i trochę gruntu. Więc będę chciał odjąć te drzewa i resztę terenu przez odejmij i zakres iluminacji. Klikam sobie gdzieś tutaj, bo to będzie mój max i chcę odjąć. Spoglądam, żeby czasami niebo mi się nie odjęło. To też nie chodzi o to, żeby te drzewa były maksymalnie odseparowane, bo jednak tutaj mamy mgłę i takie odseparowanie by wyglądało no nieciekawie, ale okej, mamy to. Zobaczmy zatem, co możemy zrobić z naszym niebem. Przechodzę do krzywych. Co jesteśmy w stanie wyczarować z tego nieba? No wydaje się, że coś tam się da. Jakieś chmury się uwidoczniły, ale światła niech będą światłami, więc podciągnijmy tą krzywę tutaj przy światłach w górę, a zdecydowanie zostawmy tylko cienie w dół. Wygląda to w ten sposób. Możemy teraz
jeszcze zobaczyć samą bielą, czy co jesteśmy w stanie zrobić. Nie chcemy. Wręcz może dodajmy tą biel, ale odejmijmy podświetlenie bardzo delikatnie. Tą mgłą się zajmę później. Okej, tak to wygląda. Może teraz ocieplimy to niebo. Jednak to był wschód słońca. Co prawda jeden z chłodniejszych, ale był. Za dużo tej magenty. Ona jest tutaj niepotrzebna. Ale żółty? Myślę, że tak. Myślę, że żółty jest spoko. Ja sobie tą maskę teraz skopiuję i odwrócę, ale do tego wrócimy. Okej. I ją dezaktywuję. I wróćmy jeszcze raz do tej maski. Nie chcę tej mgły. Odejmuję teraz obszar z mgłą. O, nawet bardzo agresywnie. Śmiało w górę. No dobra, mamy coś takiego. Jestem nawet zadowolony. Wróćmy do tej maski i ta maska zaznaczyła nam samą łąkę. No i też możemy sobie pokombinować, co jesteśmy w stanie tutaj powyczyniać. Ja myślę, że musielibyśmy tutaj dodać trochę kontrastu, więc trochę świateł, ale naprawdę minimalnie. No i cienie, ale też nie możemy przesadzić, bo nasze zdjęcie wtedy całkowicie zmieni swój klimat, a też tego chcemy uniknąć. Zrobiło się to bardziej kontrastowe. Przejdźmy teraz do panelu kalibracji i pobawmy się kolorami, bo jednak ten zielony jakoś tak nie pasuje mi. Ja bym go posłał najchętniej w stronę niebieskiego. Pamiętaj też o tym, że panel kalibracja działa globalnie na wszystkie piksele. No tak jak dobrze wiesz, to piksele składają się z 3 barw. Czerwonej, zielonej i niebieskiej, więc składową każdego koloru jest połączenie tych 3 barw. Te maki teraz widzę, że ożywiły tą scenerię. Wygląda to lepiej. Zobacz, naprawdę to były delikatne, bardzo wręcz oprócz tutaj niebieskiego, to nic nieznaczące korekty, można by powiedzieć. Zajmijmy się tą mgłą, więc zaznaczę tą mgłę, wchodzę w maski, gradient liniowy, gdzie jesteś? Tu. Pierwszy, trzymam shift, to wtedy mi się wyrównuje, wypoziomywuje ten gradient liniowy, więc najpierw dodaję jeden gradient liniowy, a od niego odejmę od dołu drugi gradient liniowy, coś takiego. No ale niech obejmie tutaj łąkę, bo jednak ta łąka i tego może, nie, on już tam jest, o coś takiego. Mamy. W Adobe Camera Raw, jak i w Lightroomie jest w sumie dedykowana funkcja do usuwania, czy też do generowania. W tą stronę się usuwa mgłę, a w przeciwną generuje się mgłę. Tylko to nie zawsze wygląda dobrze. Ja jednak wolę to zrobić własnoręcznie, więc ekspozycję dodam sobie w taki sposób, więc już uzyskuję taki blask, ale mgła to tajemnica i brak czytelnych kształtów, więc wejdę sobie tutaj w teksturę, zdejmę zdecydowanie tej tekstury i tak samo robię z przejrzystością. Mamy to. A w sumie możemy sobie sprawdzić, jakby wyglądała ta maska, gdyby stworzył ją sam algorytm. No to skopiujmy, duplikuj, ale zrestartujmy efekty. Przytrzymując Alt, restartujesz wszystkie ustawienia. No i wejdźmy na usuwanie zamglenia. Jak to wygląda? Tak? Bez mgły, mgła automatyczna i mgła moja. Mgła automatyczna i mgła moja. No moja według mnie ma taki większy mistycyzm. Skasujmy to, żeby nas nie denerwowało. Dobra, mamy tą piękną mgłę, ale to, co mi się nie podoba, to jest to, że ta mgła jest zbyt intensywna po bokach naszego kadru, więc odejmujemy teraz. Chciałbym odjąć tutaj tą mgłę przez gradient radialny. Biorę, odejmuję gradient radialny, tylko tak, widzisz, że tym razem miałem odjąć bok, a tak naprawdę zostawiłem boki, a odjąłem centrum. No i teraz klikam sobie odwróć, pyk i zobacz, jak to fajnie wyszło. Myślę, że to samo można zrobić przez przecięcie, czyli weźmiesz tutaj, pyk, przetnij z gradient radialny i zobacz, ten sam efekt będzie, tylko dlaczego ja tego nie robię? Bo więcej trzeba się naklikać. Według mnie więcej trzeba się naklikać, czyli te 3 kropki musisz dać, musisz poszukać przetnij z, no i znaleźć sobie. Efekt jest ten sam, wynik jest ten sam, ale dla mnie osobiście szybciej w taki sposób. Więc ja będę Cię uczyć mojego sposobu. Usuwam maskę.
To jest ta nasza mgła. Myślę, że to już jest załatwiony temat. Teraz chciałbym poprowadzić zdecydowanie, zacząć prowadzić widza w centrum w kierunku tych drzew. Robię gradient radialny, nową maskę gradient radialny. Zaznaczam tak bardzo nieśmiało, można powiedzieć, w taki oto sposób. Zobacz, odwracam i zmniejszam ekspozycję. To mi się ładnie przyciemniło. To, co jest niefajne, to ta mgła, ale na razie to zostawimy. To, co mi się nie podoba, to jest to, że te maki przestały żyć. One zrobiły się martwe, więc ja teraz odejmę tej maski kolor tych maków i zrobimy to, co wtedy, czyli z przecięciem. Wtedy to ma sens. Przetnij maskę z zakres kolorów i tym razem klikamy na zielony. Jest zdecydowanie lepiej, ale tą maskę i tak delikatnie osłabimy. Zmniejszę tą winietę, żeby ona nie była aż tak agresywna. Myślę, że jest spoko. Zobacz, to tak naprawdę bardzo delikatnie nam to zadziałało. Ale teraz myślę, że musimy wrócić do naszego nieba. Tutaj, tutaj. No i zróbmy tutaj jakiś efekt, jakiś szał, jakiś glow może efekt. Nie będziemy już wyszukiwać nieba, ale zrobimy gradientem liniowym po prostu. Ściągniemy tą ekspozycję. Tym samym te czubki drzew nam się zaczną przyciemniać. Dojdziemy sobie do tej mgły. Ocieplimy sobie delikatnie to niebo. Może mgłę też. Zaczyna to wyglądać interesująco. Myślę, czy by nie rozjaśnić tutaj tego planu. Dodam gradient radialny pod tymi drzewami. Gdzieś tu. I delikatnie to rozświetlę. Ale zduplikuję i odwrócę tą maskę i przyciemnię. Oprócz kontrastu luminacji chciałbym jeszcze wprowadzić kontrast kolorów. Jak już jesteśmy przy tej masce tutaj, która tworzy winietę, to może ochłodźmy ją delikatnie, a centrum ocieplmy. Wracam do poprzedniej warstwy i ją delikatnie ocieplam w taki oto sposób. Obraz w tym momencie zaczyna żyć. W zasadzie taką kolorystykę mamy załatwioną, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej sprowokować wzrok widza, tak żeby nie błądził gdzieś tutaj po bokach, zaczął gdzieś tu i zaczął sięgać i błądzić wzrokiem tam dalej, więc chciałbym wyostrzyć, podbić kontrasty tutaj w tym miejscu, dodać detali, ale tylko taki trójkąt chciałbym zbudować, który by prowadził w stronę tych drzew. Więc najprościej jak się buduje trójkąty, to robi się elipsę. Dodam gradient radialny, coś takiego i w jego obszarze zwiększę teksturę, przejrzystość. Nie chcemy, aby ta przejrzystość i ostrość nam psuła ten efekt mistycyzmu mgły, więc odejmijmy tą mgłę gradientem liniowym, ale też przy okazji budując poczucie głębi, perspektywy, zmniejszając stopniowo, bo odjęliśmy od tej elipsy ten gradient liniowy, więc stopniowo ten detal jest tracony w górę, w stronę tych drzew. Teraz możemy przyjrzeć się tym detalom. No i jeszcze może tutaj zobaczymy, co tutaj się stało. Jakieś takie mankamenty. Może uda nam się tak usunąć. Chyba jest ok. Ale jak zrobić wydruk wielkoformatowy z pliku, który ma zaledwie niecałe 7 megapikseli? No tutaj na ratunek przychodzi nam technika, a dokładnie AI, nauczanie maszynowe, no i procesory graficzne NVIDIA wyposażone w rdzenie Tensor, które pomogą nam w dokonaniu cudu, w dokonaniu niemożliwego. A mianowicie, jak klikniemy w te 3 kropeczki, ustawienia obrazu, to znajdziemy taką funkcję popraw. Wejdę w nią, no i pewnie część z tych funkcji kojarzysz. Kojarzysz usuwanie szumu, bo to już przerabialiśmy. Szczegóły RAW. Ta funkcja odpowiada za to, że poprawiają się ogólne detale i ostrość zdjęcia, ale rozdzielczość zostaje ta sama. Ale tutaj mamy wysoką rozdzielczość. To nam powiększy faktycznie rozmiar tego pliku. Sprawdźmy, jak to działa. Ja jestem mega ciekawy. No na razie to wygląda, na tym podglądzie wygląda to nieciekawie, wręcz kiepsko. Dajmy popraw. To działa naprawdę szybko, ale to też dlatego, że plik jest niewielki, tylko 6,5 megapikseli, więc tutaj nie ma zbyt dużej filozofii. No i mamy 2 pliki. Oryginalny 6,5 megapiksela i 26 megapikseli. Sprawdźmy detale. No kurczę, powiem tak, to draństwo wygląda bardzo spoko, zwłaszcza tutaj, jak sobie popatrzysz. Tu
tu. A teraz zobaczmy na to. No dobra, ale nie jest tajemnicą, że zawsze można było zwiększyć sobie rozmiary obrazów, więc otworzę sobie oba pliki w Photoshopie, skopiuję sobie wymiary dłuższego boku, przejdę do tego oryginalnego, niespełna 7 megapikselowego pliku, no i zrobię interpolację. Obraz, rozmiar obrazu, klikam, klejam ten wymiar. Myślę, że automatyczne będzie chyba najlepsze. Dajmy Photoshopowi się wykazać. No i klikam OK. No i stało się. Zmienię nazwę tej warstwie na interpolacja. 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 Dajmy jej kolor taki. Jaki? Niebieski. O, teraz, żeby nie było, że jest jakieś oszustwo. Klikam tu i tu będzie... co to będzie? Super. Super. I kolor czerwony, jak maki. I okej. Wracam tutaj i zduplikujmy tą warstwę do tamtego pliku. Powiel warstwę i wybieram poprawiony plik. Tutaj nic się nie powinno zdarzyć złego, bo oba pliki mają tą samą rozdzielczość. Stary sobie zamknę, żeby nas nie rozpraszał. Dam powiększenie. No i tak wygląda plik niebieski, czyli ten powiększony w Photoshopie. No wygląda całkiem okej. Szczerze mówiąc, nie wygląda źle. No ale nie wygląda źle, dopóki nie przełączymy się na drugą warstwę, która po prostu masakruje. To jak to wygląda tu, gdzie była ustawiona ostrość, czyli na pierwszym planie, to po prostu jest jakiś knockout. To jest knockout, ile tutaj powstało detali. Tutaj nic się nie zepsuło, żadnych artefaktów nie ma. Patrz na te gałęzie, na te krzaczorki. Teraz jest powiększenie, pamiętaj, że to jest 200% powiększenie, ale patrz. No kurczę, no ja nie mam pytań absolutnie żadnych. Jest po prostu bajka. No a teraz porównajmy sobie, czy jak zrobię zdjęcie na 12 megapikseli, to czy sztuczna inteligencja pomoże mi tak naprawdę osiągnąć obraz taki, jakbym uzyskał 2 razy droższym sprzętem fotograficznym? Jestem ciekaw Powiem tak, tego. jest Mega dobrze, ciekaw. bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tak, że poprawianie jakości plików RAW może być aż tak niesamowite. I mały trik, nie musisz być informatykiem, nie musisz znać się na komputerach, aby używać idealnie skonfigurowanego pod pracę twórczą zestawu komputerowego. Całe szczęście, całą robotę odwaliła za nas NVIDIA, tworząc certyfikat RTX Studio. Certyfikatem RTX Studio opatrzone są komputery, które muszą sprostać rygorystycznym normom. To komputery stworzone do bezkompromisowej pracy twórczej. Karta graficzna da Ci turbo doładowanie do Twojej pracy, do komfortu Twojej pracy. Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was ponownie do swojego przenośnego, mobilnego studio. A teraz nadszedł czas, na to wszyscy czekamy z niecierpliwością. Porównanie dwóch matryc. Porównanie tak naprawdę dwóch gigantów. Zarówno A7S, jak i A7R to są narzędzia dla profesjonalistów. Oba aparaty to prawdziwi mistrzowie w swojej klasie, a dzieli ich więcej niż łączy. A7R wyróżnia się olbrzymią liczbą megapikseli, zaś A7S wyróżnia się gargantuicznymi rozmiarami pojedynczej fotodiody. W obu aparatach ustawiłem tą samą ekspozycję, to znaczy ISO 100, przesłonę f13, 1/250 sekundy oraz ogniskową 70 mm. Jak zajdzie słońce, to chciałby się popastwić nad tym drzewem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam Cię ponownie w moim studiu. Mamy otworzone w Photoshopie 2 zdjęcia. Jedno wykonane aparatem A7R3, a drugie zdjęcie wykonane starą S-ką. Zdjęcia się różnią, jeśli chodzi o perspektywę, dlatego, bo aparaty dzieliła odległość 10 cm. Nie chciałem korzystać z jednego statywu, bo przyniosłoby to inne efekty, a mianowicie upływ czasu. Zastosowałem też 2 obiektywy, co też przyczyni się do tego, że wynik nie będzie taki laboratoryjny, ale nie chodzi o wyniki laboratoryjne. Żeby Was ponownie nie zanudzać edycją, to na szybko zrobiłem takie korekty, ale jak jesteś ciekaw, to możesz zobaczyć. Mamy tutaj ekspozycję, balans bieli był wyrównany, troszeczkę dodałem przejrzystości, gradacja kolorów jako podstawa moja tak naprawdę, optyka, czyli poprawianie wad optycznych, no i kalibracja, czyli zabawa kolorem. Nie obyło się też bez masek. Wejdę i pokażę Ci wszystkie maski, ale jest ich naprawdę niewiele. Zresztą zobacz, sam są 3 maski, a tak naprawdę 2 i dlaczego 2, to Ci mówię. Pierwsza maska to jest
gradient radialny, który robi taki efekt glow, można powiedzieć. I tutaj niewiele się zdarzyło. Ociepliłem to zdjęcie, bo jak zachód słońca, to te promienie muszą być troszeczkę cieplejsze. Saturacji nawet nie dałem. Za to zdjąłem teksturę, zdjąłem przejrzystość i dodałem też troszeczkę zamglenia, ale to są delikatne korekty i niżej nic nie ma. To jest jedno. Tak samo było w drugim. Zobacz, żeby nie było, że cię ściemniam. Wchodzę w ten gradient, też go ustawię dokładnie w to miejsce i jak widać wszystkie parametry są takie same. Teraz mamy maskę. Maska 1 odwrócony, to jest maska niebo i zobacz, niebo od 1 do 5. Ona obejmuje, o teraz ci pokażę, tylko tak naprawdę wszystko poza niebem, dlatego jest odwrócona. I tutaj delikatnie rozjaśniłem roślinność, zobacz, i to naprawdę tak bardzo delikatnie, dodałem troszeczkę nasycenia, no i krzywymi musiałem się pobawić, krzywe to podstawa, w sumie tyle. No mamy jeszcze tą maskę 1, ale ta maska, już ci mówię, ona powstała po to, żeby ją odwrócić, zduplikować, odwrócić i żeby powstała ta maska, którą omawialiśmy wcześniej. A dlaczego niebo od 1 do 5? No to musisz oglądać mój kanał, żeby dowiedzieć się w przyszłości o tym triku, bo ten trik może naprawdę sporo zmienić w twoim warsztacie. Ale my tutaj nie spotkaliśmy się na pogaduchy, tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby zobaczyć, co potrafi nauczanie maszynowe, czyli funkcje AI w Photoshopie wspierane przez nowoczesne, super szybkie, super wydajne karty graficzne Nvidia. No więc co? Zrobimy to, co jest nieuniknione, czyli wchodzę w 3 gwiazdki, więcej ustawień i oczekiwaną przez wszystkich funkcję popraw. Otwiera się doskonale nam znane okienko, które przerabialiśmy parę minut wcześniej. Przez to, że ostatnio korzystaliśmy z tej funkcji, no to ona automatycznie jest zaznaczona. Nie będę tutaj przeglądać niczego, od razu klikam popraw. To działa bardzo szybko. No i mamy już 3 zdjęcia. A7R, oryginał z A7S i poprawione z S-ki. I teraz to, co jest najlepsze, to przypatrz się tutaj wymiary tego zdjęcia. Prawie 48 megapikseli, przy czym RK ma tylko ich 42. A teraz porównajmy te zdjęcia 1 do 1. Zaznaczam RK, zaznaczam poprawione i daję otwórz w Photoshopie. Zdjęcia są importowane z ACR-a do Photoshopa. Jedno. I czekamy na drugie. Mamy. Aby porównanie miało jakikolwiek sens, to może przenieśmy zdjęcia jako warstwy do innego pliku. Ale zróbmy to z głową. Wchodzę w plik, następnie skrypty i wczytaj pliki do stosu. Dodaj otwarte pliki i zaznaczam, co ważne, próbę automatycznego wyrównania obrazów źródłowych. Zobaczymy, czy Photoshop sobie z tym poradzi. Chyba sobie poradził. Teraz, żeby nas nic nie rozpraszało, to może wykadrujemy to zdjęcie. Zaznaczam sobie linie prowadzące i kadruję. Żeby wszystko było jasne, tutaj są nazwy plików. Jak widać, to było A7R i to nazwijmy A7R3. Może jakiś kolor? A7R ma oznaczenie czerwone, więc zaznaczmy to czerwonym kolorem i tutaj zmienimy jako A7S z turbo doładowaniem. Turbo. I zmieńmy kolor na niebieski, bo taki jest w sumie logo S-ki. Mamy 2 zdjęcia. Wchodzę. Na razie nie będę wdawać się w szczegóły. Rozmiar pliku, zobaczcie, mamy 7760. I teraz zacznijmy porównanie. Jak widzisz, zdjęcia się różnią troszeczkę. To jest tak zwany efekt paralaksy. Robiąc właśnie takie 2 przesunięte zdjęcia, kiedyś się otrzymywało efekt 3D i to się nazywało fotografia stereoskopowa. Kiedy sobie tak klikam, to przyznajcie mi, że na takim przybliżeniu 1 do 1 nie ma żadnej różnicy. Dajmy na 50%. 50% i co ja mogę powiedzieć? SK ostro. Zróbmy teraz kolejny krok przybliżenia. 66% i RK, no nie mam pytań. No ale SK turbo, popatrz tutaj na niebo, na te detale tu, patrz. Czy one ustępują? Czy te chmury tutaj są gorsze? Tutaj popatrzymy teraz. No, powiem tak. 66% nie widzę różnicy. 100%. 100%. I to jest zdjęcie z A7R3. Tutaj są moi przyjaciele, którzy mnie gryzli. Trawy na pierwszym planie, wspaniale, pięknie podświetlone. Ptaszek.
I mamy tutaj kwiatki. Ale zobaczmy sobie na koronę. I przełączmy się na A7S na turbodoładowaniu. Pyk. No, patrz jeszcze raz tu. Tu, zobacz. Gorszy obiektyw, mniejsza matryca. To wygląda po prostu zabójczo. A teraz najlepszy creme de la creme. Niemalże. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że odtworzyły nam się nieistniejące detale tutaj tych kwiatków, które nie istniały, których zwyczajnie nie było. Nie mam pytań, ale możemy zrobić jeszcze coś, a mianowicie zróbmy z tego 2 razy mniejsze zdjęcie. No ale pomniejszmy te zdjęcie, jedno i drugie, obraz, rozmiar obrazu i zamiast 7000 zróbmy tutaj 6000 i to będzie taki odpowiednik 24 megapikselowej matrycy. Dajmy OK. 1:1. W RC te detale powinny się jeszcze bardziej wyostrzyć i być jeszcze bardziej no i teraz zobaczmy, jak to wygląda. 24 megapiksele i A7S na turbodoładowaniu. Pyk. Czy ty widzisz tutaj te detale? Czy ty widzisz, co tutaj się odwaliło? Tutaj zobacz, na koronę drzew. Tutaj. Tutaj teraz. To jest absolutny game changer. To jest absolutny game changer. Ja myślę, że już widziałeś swoje i teraz... Myślę, że już widziałeś swoje i teraz chyba przejdźmy do takiego... No dobra. Okej, ale to nie wszystko. Ale to nie wszystko, bo chciałbym Ci jeszcze opowiedzieć, jakie ja widzę w tym zastosowania, jakie ja widzę w tym możliwości. I nowe narzędzie oparte na nauczaniu maszynowym, wspomaganym przez karty graficzne, dyskredytuje całkowicie interpolację i to, co jesteście w stanie zrobić samodzielnie, bez kombinowania. Wystarczy jeden klik i możecie nadać swoim zdjęciom nowe życie. W tym momencie aparat i komputer stały się dla mnie nieodzownymi narzędziami fotograficznymi. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Zresztą nie mogło istnieć już jakiś czas, odkąd mieliśmy postęp z cyfryzacją naszych zdjęć, ale w tym momencie to jeszcze bardziej się zazębiło. Widzę w tym jeszcze inne możliwości. Cofnięcie się do swoich starych zdjęć, kiedy te matryce faktycznie nie były idealne. Poprawienie tych zdjęć i nadanie tym zdjęciom nowego życia. Według mnie jesteśmy świadkami nie tyle końca, co początku nowej ery fotografii, nowej ery tworzenia, nowej ery twórczości. I nie twierdzę, że sztuczna inteligencja nas wyprze, nas twórców, bo sztukę mogą tworzyć tylko ludzie, ale te narzędzia na pewno wspomagają nas twórców w naszej pracy, codziennej pracy. Otwierają przed nami ogromne możliwości. Tak naprawdę żyjemy w czasach, w których nie ogranicza nas już technologia, ogranicza nas tylko nasza kreacja, nasza twórczość od tego, jak daleko posuniemy się z naszymi pomysłami. Nie mamy ograniczeń sprzętowych, nie ograniczają nas matryce. Możemy robić zdjęcia w absolutnych ciemnościach za pomocą takich matryc jak 12-megapikselowa matryca z Sony A7S. Następnie możemy te zdjęcia edytować w wydajnych procesorach RTX Nvidia. To z jaką łatwością możemy zaznaczyć niebo. To z jaką łatwością możemy odseparować od tła dowolny temat. I to złożony temat z złożonego wydawać by się mogło z tła jednolitego. Mogłem wyeksponować, wydzielić pojedyncze drzewo. Dawniej poświęciłbym na to ogrom czasu, zaznaczając, starannie zaznaczając
to drzewo. I myślę, że nie robiłbym tego do zdjęć, które będę publikować po prostu w social mediach, bo przeliczyłbym sobie swój czas, stracony czas na to, ile poświęcam energii na to, żeby po prostu wrzucić zdjęcie na Instagrama. Dla mnie osobiście otwierają się w tym momencie nowe możliwości kreacji i tworzenia.